Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie. Ja jestem przez V. A ja jestem tajemniczy gość. Dokładnie. Jesteśmy, żeby przedstawić najważniejsze premiery zbliżające się tygodnia. Jest masa gier, naprawdę masakra. Bardzo Więc dużo. lecimy. Bardzo Nie dużo. ma, że za dużo, tylko po prostu musimy to szybko omówić. Musimy. Zaczynamy od Scam, czyli gry, która była w Early Accessie od 2018 roku. Tak. Ja pamiętam, to na samym początku była współtworzona przez Crow Team, czyli twórców Serious Sama czy The Talos Principle. Pamiętam, że chyba na początku jeszcze też był używany, jeśli się nie mylę, ten ich silnik. Ale to się chyba już wszystko zmieniło. Zresztą sam też Crow Team przeszedł na Unreal Engine. No kurde. Więc No dobra, elegancko. trochę szkoda, bo ta ich technologia była całkiem niezła mimo wszystko. No dobra. Ale co to jest Scam? To jest gra survivalowa w otwartym świecie, gdzie są zombie i gdzie zdaje się budujemy Też, no tak, jakieś... tak jak w każdym takim otwartym świecie, nie? Zombiaki, zbieramy rzeczy, walczymy lub nie, lub współpracujemy z innymi ludźmi, wykopiamy się. Tak, taka właśnie taka nieokreśloność, taka dowolność tego typu, dlatego tyle osób w to gra, Tak. nie? W tego typu gry. Ale tutaj też te trailery myślę, że podkreślają tą parodię raczej to w tej jest grze i tak dalej. Śmiesznie ma być, nie? Na szczęście twórcy dostarczyli także ocenzurowany trailer. To miło z ich strony. Były 2 trailery, zauważyłem, jak szukałem. Więc po 7 lat, tak? 7 lat, inny czas wychodzi z Early Accessu, nie wiem, jeszcze pewnie ludzie grają i jak wyjdzie 1.0, to pewnie wrócą, może kto wie. No taki gier jest masa cała, ale ciągle mają swoich fanów. No niech będzie, dobra. Ta gra Tak, jest. ale jest, wiesz, co? No? tak, dokładnie, No. ale wiesz, no ostatnie recenzje też są bardzo pozytywne, z 500 recenzji jest 81%, ogólne są 75%, więc najwyraźniej wszystko zmierza do dobrego zakończenia wczesnego dostępu. Okej, teraz już możemy kontynuować. Dobra, to lecimy dalej, tak? Następnej gry. Dobra, hip hip, hurra, szczęśliwe zakończenie, skama. A teraz mamy znowu szczęśliwe zakończenie. Scam, czaisz? Ta gra mogła być scamem. Ale nie jest, więc zmarnowany potencjał. Dobra, następna gra też ma chyba szczęśliwe zakończenie, na to wygląda po ocenach. A mówimy o Soulstone Survivors, który wychodzi z Early Accessu, też do wersji 1.0 wychodzi 17, tak samo jak Scam wychodzi, nie? Więc Tak, konkurencja? Można powiedzieć? No nie sądzę, bo tutaj No, jednak tak, jest nie. zupełnie inna gra, Tak, czyli zupełnie inna. coś co lubisz, roguelike. Tak, to jest roguelike i to jest odwrócony bullet hell. Odwrócony bullet hell, tak? Survival-like, tak należy powiedzieć. Czyli wiadomo, hordy przeciwników i nasza postać, która atakuje automatycznie, tak? Atakuje automatycznie najbliższych przeciwników, czy tam też do tego my zbieramy ulepszenia, ulepszamy ją, budujemy, ulepszamy, potem wiadomo, giniemy, ulepszamy, dostajemy takie ulepszenia permanentne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to widać, że to jest bardzo dobry przedstawiciel tego gatunku, bo ma 91% ogólnych ocen. Więc No tak. kto wie, może kiedyś się znajdzie rogalikowy. Ale Vampire Survivors raczej nie pokona. Nie ma szans, tak łatwo się nie detronuje, nie da się detronować króla, tak? Zdetronizować. Detronizować, o. Jak piękne słowo, ale ta gra też wygląda ładnie. Jest 3D, jak komuś przeszkadza fakt, że tam wiecie, w 2D to ta jest w 3, więc wygląda elegancko i na pewno kiedyś się znajdzie w Early Accessie. Nie w Early Accessie, już nie zdążę do Early Access. To już w rogalikowi się znajdzie, tak? Ja w ogóle zapomniałem, że mam jeszcze serię o Early Accessach. Teraz zapomniałem dopiero. No, ale nie później wcale. No dobra, pięknie. Czyli 2 Early Accessy na sam początek. A teraz I 2 duże premiery za nami i Tak. kolejna duża premiera. Tak. Broken Arrow. I tym razem to nie jest Early Access żaden, tylko normalnie wychodzi giereczka, a nawet wchodzi jeszcze możliwość zakupu wcześniejszego dostępu, ale to wiadomo. My o takiej czasie nie rozmawiamy. Czyli 19 czerwca wychodzi Broken Arrow i jest to strategia. RTS. RTS, który, jak się to mówi, ma duży nacisk na realizm. Tak, jest określony, tak? Że tam zadbano o to właśnie, żeby tam jednostki były dobrze odzorowane, że miały tam statystyki, które dobrze odzwierciedlają ich możliwości bojowe w prawdziwym świecie. Więc taka dla hardkorów strategia. Jest taka strategia pełną gębą, która oferuje i, wiecie, kampanię dla jednego gracza i możliwość walki z komputerem, a także pojedynki sieciowe 1 na 1, 2 na 2, do 5 na 5 maksymalnie, z tego co wiem. Tak, a wszystko to we współczesnych czasach. No tak, w współczesnych realiach, nie wiem, więc jak ktoś chce stworzyć jakiś konflikt albo zasymulować jakiś taki teoretyczny, to będzie miał okazję właśnie w Broken Arrow, tak, bo to jest
No taka typu gra, tak? Właśnie taka nastawiona na realizm bardziej, taka dla hardkorów, można powiedzieć do pewnego stopnia. A ty jesteś zainteresowany? Jako Jestem miłośnik jestem podobno za- RTS-ów, który ostatnio nie kupuje nowych RTS-ów, Jestem nie gra? zajęty graniem w rogaliki, które są bardzo testowe. Więc no tak jakoś wyszło. Kiedyś na pewno, ale na razie to nie wiem. Ja w ogóle nie gram, wiesz, multiplayera w RTS, dlatego może nie jestem taki... No to jest nie tryb pali się. jednoosobowy, tak, tylko pytanie... jest kampania. Jest kampania, no. Tak, jest kampania, więc kiedyś na pewno zagram, ale to nie pali się, więc na pewno dla fanów RTS-ów to polecam obowiązkowo, a dla takich bardziej hardkorowych, tak podejrzewam. W rejonie bałtyckim się rozgrywa kampania. Czyli okej, u nas. Co za przypadek. Co za przypadek. No tak czy inaczej, RTS wart sprawdzenia. RTS jeszcze nie umarły, najwyraźniej. Mhm. Dobra, lecimy, no i nie śpimy. Jak nam świetnie idzie po prostu. I ostatnia duża gra, to gra, którą już wiele osób zdążyło ograć. Dlatego, że miała swoje playtesty, tak? Czyli testy, no po prostu testy rozgrywki były. I cieszyły się bardzo dużą popularnością z tego, co kojarzę. Tak, rematch, czyli niej mowa. piłka nożna po prostu. Dokładnie, taki... FIFA się części w posadach, a tak naprawdę to nie, bo to pewnie. jest taka gra, która jest bardziej arcade'owa, która... Tak jakby FIFA nie była arcade'owa, weź proszę cię. No ale to jest bardziej na To jest pewno. bardziej arcade'owa, tak. I jeszcze też co do tej gry, to widać w niej takie różne jakieś wzmocnienia, że ktoś kopie i taka Tak. siła przy nodze się pojawia. No, takie... Znaczy, najważniejsza różnica to jest to, że to jest gra 5-5 w ogóle, tak? Każdy tam wciela się w jednego zawodnika, no i przeciwnie to samo, tak? Czyli my nie tak przeskakujemy między zawodnikami jak w FIFA, tylko strzelamy się jednego zawodnika. Dlatego dużo mniej zawodników jest na polu bitwy, czy na polu bitwy, na polu gry, tak? Jest mniej, tak jak wspomniałeś, właśnie jakieś takie dodatki, ciekawostki są, więc gra jest dużo ciekawsza. I ja osobiście zastanawiałem się, czy to ma sens takie, to 5 ludzi trzeba zgarnąć, nie? I 5 przeciwników. Nie wiem, czy by zażarło się. Po playtestach Może okazuje się, boty że... zastępują nieobecnych. Też byłem właśnie ciekaw. Okazuje się, że wiesz, po playtestach się okazuje, że wygląda to, że jest zainteresowanie i będzie miał kto grać w to. Więc ja trzymam kciuki osobiście. To tak wiesz, mi przypomniało się bardziej te gry z Kuniukunem. A wiem, te z były Pegasusa, takie, no. różne takie... Nie ma takich fajnych strzałów, ale wiesz, odbijanie się od jakichś ścian czy coś, tutaj istnieje takie, nie? Bo to takie bardziej halowa jest piłka nożna niż No tak, i wiesz, ja zawsze kibicuję wszelkim grom, Tak. które prezentują piłkę nożną i które mogą zagrozić w jakimś stopniu FIFA. Tak. Może to będzie nowy trend, Tak, kto wie, ale... Powiedz to wprost, jest okazja, żeby sobie elektronicy przeprowadzili na ten głupi pysk, tak to kibicuję. Tak. Ale Tak jak z Inzoi niestety na razie jest trochę mimo wszystko zastój, bo tam liczba graczy spadła przy Inzoi, więc Simsów jest stała, więc niestety Inzoi jeszcze nie dał rady pokonać Simsów, ale jestem dobry myśli, że kiedyś jak wyjdzie z Early Accessa, to pewnego będzie miał dnia, jeszcze szansę. jeszcze zobaczysz, no pagadi, elektronicy. Tak czy inaczej, Rimac, jak ktoś nie wiedział, to teraz wie, jak ktoś jest zainteresowany, to powinien jeszcze chyba ma okazję sprawdzić, bo playtesty chyba jeszcze trwają. Ale no, 19 wyjdzie to pełna wersja, więc wtedy zobaczymy, jak poszło. A wiesz, to co jeszcze może odróżniać od FIFA takie atrakcja według mnie, no to te różne środowiska takie. A to też jest fajnie, no. Wiesz, wyświetlacze są chyba, tam jest takie coś i dżungla jest albo pod wodą, nie, i tak dalej, takie fajne różne. No, Na pustyni. miłe dla oka to jest na pewno, nie? Takie ciekawsze niż takie po prostu tam ci ludzie, co krzyczą. Wiesz, bardziej, mniej monotonia się wbija mimo wszystko. No, zdecydowanie, Chociaż zdecydowanie. Pewnie znając życie, to te różne stadiony w FIFA to też jakieś tam dla wielkich fanów mają jakieś znaczenie. Na pewno, dobra. Więc okej, dobra, pięknie. To były wszystkie duże premiery, tak wszystkie największe. duże i teraz przechodzimy do tych ciupinkę tylko mniejszych, ale też ważnych. No, albo mniejszych, ale popularnych, oczekiwanych. Tak, popularnych. Zaczynamy od Cast and Chill, czyli grze o łowieniu ryb. Dokładnie, o chillowaniu. Dokładnie. I taką grę relaksującą, takie pixelowej grafice, w której przymierzamy sobie dzikie ostępy i łowimy sobie ryby. W towarzystwie psa. Jest pies, to jest Tak, i dodatkowo wiesz, oprócz tego, że można to grać tak na poważnie, czyli na pełny ekran, to możemy też zminimalizować i mieć to jako taką aplikację towarzyszącą. To ciekawe. Albo mnie trailer nabrał na to, bo na końcu trailera jest takie coś No, było pokazane. ciekawe. Znaczy to jest taka gra spokojna, taka, wiecie, no wiadomo, łowimy te ryby,
kupujemy jakieś ulepszenia za nasze złowione rzeczy, dzięki temu będziemy mieć trudniejsze ryby w innych warunkach i tak dalej, łatwiej albo w ten sposób. No wygląda ciekawie, nie? Spoko pomysł, nie? Spoko realizacja. Ładna grafika, no, tak. grafika No, jest dużo fajna, takich mapki, jakieś rzeki różne, tam jeziora, jakiś tam sprzedawcy z nową przynętą, tak. jakieś wraki podwodne i tak dalej, więc no jest Tego w tej grze nie ma po prostu. No i jest pies, można go pogłaskać, więc elegancko. O. 10 że tak powiem. Dobra, nie przechodzimy daleko, bo do innego zwierzęcia. Do jaszczurki tym razem. Do gekona, przepraszam. Gekona. Gex Trilogy. Dokładnie. Czyli trylogia tych platformówek, które zaczynały od takiej pełnej, takiej 2D platformówki, takich jak dawniej, nie? Gdzie po prostu były side-scrollerem, chodziliśmy w jedną albo w drugą stronę, które przeszły potem na 3D i cała ta właśnie trylogia tych, takie można powiedzieć, przejście trendów, pokazanie trendów platformówkowych na przestrzeni iluś tam lat. Mamy teraz w formie, powiedzmy to, że odświeżonej, ale to ja nie nazwałbym tego do końca remasterem, tylko raczej takim paczką zebraną, tam pewnie dostosowali, żeby się wyświetlało tylko na większym ekranie, jakoś to wyglądało, ale widać, że tekstury to wszystko to jest oryginalne. I też smuci trochę tak przy okazji fakt, że no niestety ta gra nie wychodzi na GOG, gdzie powinno być jej też miejsce. Na GOG jest Gex, pierwsza część tylko chyba, z tego co widziałem. Ale i tyle. No widzisz, niestety. Ja sobie się nie grałem w Gexa nigdy, ani jedną część. Ja tak też. Ja w Kroka. No, Krok jest, wiesz, Krok to jest klasyka. Więc Gex nie, Krok tak, ale jest dla fanów na pewno do sprawdzenia, ale no. Ale liczę, że mimo wszystko na Gogu się pojawi, no, tak, bo to znowu Crystal Dynamics tutaj też odpowiada po części, a remastery ich gier, takich jak Legacy of Kain, no to pojawiły się też na Gogu, więc myślę, że można być spokojny, może po jakimś czasie. No. Dla kogo ta gra jest... Chyba, że jakieś tam problemy z licencjami są też, nie wiem. Wiesz, jak to jest w życiu. Dla kogo ta gra jest nostalgiczna, to będą sprawdzi, a dla mnie nie jest zbyt nostalgiczna. Dla mnie też nie, ale chętnie bym ograł klasykę zawsze. Może kiedyś. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy grę, która wchodzi do Early Accessu. I to jest After Ink Revival. Tak. Czyli było Plague Inc. Tak? Bo to jest no tak, było Plague Inc. To tego samego studia. Tak, to nie jest kontynuacja, tylko to jest taka kontynuacja tematyczna, powiedzmy. Czyli co się wydarzyło po tym, to jest gra o odbudowaniu cywilizacji po jakimś niszczycielskim kataklizmu, w tym przypadku akurat po pladze. Na przykład zombiaków, kto wie, może. To są tam, występują zombiaki. Między innymi. Tak jak w Plank Inc. niszczyliśmy świat, tutaj odbudowujemy, tak? W wszechstronnym dostępie. To jest symulator kolonii, zarządzania, to jest taki trochę budowanie miasta, taki, jak to określono, Mini 4X, tak? Mini 4X, to faktycznie taki mini jest. Pełen wyborów różnego rodzaju i tak dalej, no ale to wiadomo, początek dopiero early accessowy. No, gra wygląda tak spoko. Oczywiście to taka mniejsza gra, bo całe studio takie zajmuje się takimi mniejszymi grami, takimi bardziej, no bo nawet Playing Inc., tak, co było sukcesem, to było około małą grą, to tutaj mam coś podobnego, tylko zupełnie innego, że tak powiem. No i na przykład możemy tutaj wybierać liderów osad i mamy na przykład takich, którzy są znają się na przetrwaniu po prostu, inni są ekonomistami bardziej, albo tacy, jakby to powiedzieć, cwaniacy, którzy... Tak. Jak w życiu, nie? Wybory to jakby część rozgrywki jest tego, oprócz tego, że mamy wybory dotyczące tego, co wybudować, gdzie, w jaki sposób, kogo wysłać, gdzie, to mamy też takie wybory, które po prostu są wydarzenia losowe, albo tak jak w tym przypadku lidera wybieramy, który nam odpowiednie bonusy daje lub zmienia to, jak będzie wyglądała nasza okolenia w przyszłości, więc nawet ciekawa gra. No nawet może być, nawet spoko, nie? Chociaż gier o odbudowie cywilizacji to ja całkiem sporo już grałem. O dziwo. Dobra, lecimy dalej. I dalej gra od naszych. Znaczy, nasi są wydawcą. Jeszcze sprawdzający twórcą też są. Dobra, ale na razie omawiaj, tak, czyli to jest to Crime Simulator. To jest, nie wierzę po prostu w tę nazwę. Crime Simulator to jak nazwa wskazuje jest przypadek przestępcy.
przestępstwa. Czyli wychodzimy z więzienia i sami lub w towarzystwie, bo do 4, we 4, tak, 4 graczy możemy dokonywać różnego rodzaju aktywności przestępczej. Napaści, no głównie to są napady, czy takie włamania, można powiedzieć. O tak, tak bardzo ładnie. Czyli tam Czyli normalnie bandyty, symulator bandyty, dokładnie. można powiedzieć. Symulator I jest to gra twórców z Ukrainy. A, no to widzisz, ale nasi wydają, tak? Playway jest wydawcą między innymi i jak to wiadomo, to jest znaczek jakości. Zresztą jak jest symulator w nazwie, no to No nie musieli. zawsze, ale okej, jest w jakimś tam stopniu. I Ultimate Games SA, ale nie wiem na ile to jest powiązane z... Takie mam wrażenie czasem, że wszyscy są powiązani z Playwayem, ale to tylko takie moje wrażenie. Więc mamy taką grę, to nie jest GTA, ale bardzo podobna koncepcja. Tyle, że nie jeździmy po mieście, tylko właśnie bierzemy udział w napadach, no włamaniach, tak? Czyli tam narzędzia, planujemy to, skradamy się lub wykorzystujemy różnego rodzaju gadżety, żeby zneutralizować potencjalnych świadków lub ewentualnie Możliwe też, obrońców. że możemy być dobrym, nazwijmy to bandyto, czyli omijać raczej przemoc na przykład, albo kraść Dobrym tylko bandytom. Dobra, bogatych. możemy okraść gościa, nie zabijając go. Dzięki. Faktycznie, ale od razu Okradać zrobiło się lepiej. bogatych, dawać biednym. Nie przesadzajmy. Ale, no, okej. Nie, za A można w kopie grać, co jest ważne, na 4 graczy. Do 4 graczy, tak. Można napadać na staruszki. Co? Dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy Dobrze, dalej. i mamy teraz dziwaczny symulator randkowania, czyli Date Everything. Tak. I na czym to polega? I to jest- Otóż każda rzecz w domu ma swoją tak jakby wersję bardziej ludzką. Tak, jest. To na przykład toaleta, Taleś wybrał, ale to od razu. albo pralka, To od razu Albo- pierwsza czego wchodzi do gry. Kibel. kibel. Dokładnie, kibel też może być. O matko, niech będzie. Dobra. Przeróżne, także dziwaczny twór. Wygląda to, że bardzo komediowy. Mhm. Co jeszcze może To powiedzieć? jest No po- przypomina trochę te wszystkie gry w sumie, te jest- ostatnie symulatory randkowania, Tak, czyli bo taka to jest- komiksowa grafika, Tak, tak. takie prześmiewcze trochę, takie To- kolory To jest, wszędzie. jest no i w na ogóle. zasadzie takiej, że to jest jednocześnie randkowanie i to jest jednocześnie złapie wszystkie. Bo szukamy tych przedmiotów, z którymi potem randkujemy i musimy No tak, to oglądać też ich prawda. tą Czyli humanoidalną nie musimy, wersję. nie musimy ze Jak wszystkimi nie? randkować, ale Jak nie? Jak chcesz wszystkie, jak chcesz gierkę na 100% wszystkie achievementy załatwić? Musisz. Chcesz, że może wystarczy tylko znaleźć i na najwyżej 100%? ewentualnie się zaprzyjaźnić tylko. Proszę cię. którymi... No niech ci będzie, dobra, ale ogólnie to koncepcja jest taka, że randkujemy z wszystkim, co się porusza, a to się nie porusza. Porusza, nie porusza. My robimy tak, żeby się poruszało. Trochę to dziwne, no ale nie takie Tak, rzeczy się ogląda. Nie takie, Ja bym nie chciał randkować z personifikacją kibla. Ale ona już jest kobietą, ona już jest z człowiekiem jest, tak? Już taką w sensie jest pracowikatem, tak określiłeś to, no ale to już wiesz. Pamiętaj, że na toalecie jest mniej zarodków na twojej klawiaturze. Okej. Pamiętaj o tym. Ale Powiem. może mniej niebezpiecznych. A kiedy ostatni raz myłeś swoją klawiaturę ostrymi No, środkami? co jakiś czyścicieli? czas. No dobra, niech Co będzie. jakiś czas przecieram taką ściereczką mokrą, wiesz. Ale to jest meta część. nie? Uniwersalną. No okej, niech będzie. Tak czy inaczej jest dla fanów tematów randkowania, właśnie taki szalony symulator randkowania ze wszystkim. Ciekawa koncepcja, nawet muszę przyznać. Trochę dziwne. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy grę od twórców Alana Wake'a. Ja, Majka, tak, czekaj. Control. Powinienem powiedzieć Bardziej Control. od twórców Control, dokładnie. Twórców Control. Bo dzieje się w świecie Control. Który też jest światem Alana Wake'a, nie? A, raz, dobra, To jest czyli wspólny Alan świat. Wake też tu pasował. Tak, to jest wspólny świat, nie? Czyli mówimy o FBC Firebreak, czyli FBC Firebreak. Czyli o kooperacyjnej strzelance, właśnie, która dzieje się w tym... tym biurze samym. Biurze, tak. Biurze to spraw Tak. paranormalnych i kosmicznych, jak i pozaziemskich. O, i tu mamy właśnie, walczymy W Federalnym Biurze Kontroli się dzieje No, akcja. Ja grałem w Control, więc wiem, że to jest dziwne biuro, które może pomieścić więcej niż to wygląda z zewnątrz, po pierwsze. Po drugie, wyłączę sobie różne wymiary, jakieś różne ciekawe miejsca, gdzie na przykład nie ma, na zewnątrz niektóre te miejsca są, więc to jest dziwne biuro, więc trochę ma to sens, muszę przyznać. No. No jest tu sens, żeby tu zrobić taką, no, strzelankę, chociaż też
zresztą w samym Control też tam było, że były oddziały, które tam pracowały w tym Tak. biurze, ale no bohaterka raczej miała takie starcia, gdzie było mniej zdecydowanie przeciwników niż No tutaj. tak, no bo to my z kumplami gramy, tak? Bo to jest mimo wszystko kooperacyjna tak. rozgrywka, tam byliśmy sami, nie? Mhm. Więc o to chodzi. No taka gra właśnie kooperacyjna, strzelanka i tak dalej, że w ogóle, w ogóle podział na klasy są, że różne tam osoby będą miały różne umiejętności, zdolności, które mają pomóc całej drużynie walczyć z przeciwnikami. Ogólnie to jestem ciekaw, że taka gra zażre. Ciekawostka jest taka, że ona jest dodana do tego chyba od razu do PlayStation, jak się nazywa ten ich program partnerski? Live? No coś takiego. Nie pamiętam. No takie, że musisz to kupić. Żeby... Dobra, nie mówmy o PlayStation, kogo to Ale to obchodzi. od razu, wiesz, na premierę wychodzi, nie? Od razu w abonamencie Okej. jakby, nie? Więc dodawana jest do No tego. dobra, ale Więc... liczysz PC. No tak, liczy PC i liczy na to, że Remedy dostanie trochę kacki za to, zarobi faktycznie coś, no bo... No tak, no ale też bo licz do na tej to, no pory bo czekają, wiesz, żeby się Alan Wake 2 zwrócił. że, a nie zwrócił się już czasem? No nie, jeszcze nie. Z tego co wiem, bo chyba informacja, że się zwrócił, nie? Ostatnio jak sprawdzałem, to nie było, że się zwrócił. Epic stawiał to tam, wiecie. No, Epic stawiał, Epic więc stawiał kogo to to tam obchodzi? właśnie, dokładnie, nie? Więc mam nadzieję, że gdybyśmy doczekali się Alana Wake'a 3, no to dobrze by było, żeby... Jesteśmy na czasie. O. 12 lutego pojawił się news, że po ponad roku Alan Wake w końcu zarabia. O, no to dobra, nie jestem na czasie faktycznie, ale no i tak, nieźle, rok im zajęło, ale to Epic stawiał, to taką grę zrobili, taką odskocznię, to kto wie, może w międzyczasie jak czekamy na Controla 2 na przykład, nie? No zobaczymy, zobaczymy. No a trzeba mieć kolegów, żeby to zagrać, więc to lecimy dalej. Lecimy dalej i Lost in Random, The Eternal Die. To jest gra w świecie Lost in Random. Grę, którą mam na Switcha, ale nie grałem jeszcze. Tak, już jest zresztą dostęp wyprzedzenia, więc można podejrzeć oceny. Jest 91% z 47, albo jak zjadę niżej, to jest wtedy 95-81, czyli szykuje się kontynuacja godna jedynki. Nie, to nie jest kontynuacja. Znaczy, gra w tym uniwersum. No w tym uniwersum może jest, tak, no bo tamta gra, że pamiętam, nie grałem, wiesz, jak wspominam, mam, ale jeszcze do tej pory czekam, aby zagrać, to była taka platformówka, tak? Chyba. Tak, i była też innego wydawcy. Dokładnie. Electronic Arts. A tutaj mamy grę, to jest Roguelike akcji. Roguelike akcji przypominający trochę Hadesa, żeby daleko nie szukać. Tak, czyli mamy taką akcję z góry i walczymy przeciwnikami, omijamy ataki, zadajemy ciosy, ulepszamy naszą postać. Dobra, przestań z tym hejtem, naprawdę. Zadajemy ciosy i ulepszamy naszą postać i kiedy giniemy, wiadomo, to jakieś tam forma ulepszeń przechodzi, jest trwała, tak, więc to... I ciekawe wygląda spoko. No, dawaj. Co ciekawe też, to nie tak, że twórcy w ogóle tutaj nie mają tutaj jakiegoś tam, no jak to powiedzieć, udziału z jedynki, no bo mimo, że studio, które tworzy, nazywa się Stormteller Games, to wydawcą jest Thunderfall Publishing, które to w jedynce jako producent był wymieniany Thunderfall, więc najwyraźniej twórcy przeszli jakoś na wydawniczą stronę i zatrudnili inne studio, chyba tak to wygląda. Chociaż możliwe też, że to studio powstało po prostu z tamtego też, nie wiem. No w każdym razie myślę, że można być spokojnym, jeśli chodzi o klimat i tak dalej, więc fani, jeśli tylko przełkną to, że to jest rogalik akcji, no to mogą dać szansę chyba. Ja na pewno dam szansę. Zwłaszcza, że oceny już są dobre. Ja na pewno dam szansę, wygląda super gra. Może się powinien zagrać Lost in Random, po prostu gram na Switcha. Dobra, lecimy dalej. Dalej mam ciekawą całkiem grę, która wychodzi do Early Accessu. 11 czerwca wychodzi do Early Accessu, więc to się pojawi Nitro Gen Omega. Nitro Gen Omega. Tak. Nitro Gen Omega, czyli gra taktyczna, taktyczna turowa. Turowa taktyczna. O mechach. Otwartym światem. Dokładnie. Więc czego tu I bardzo ciekawym klimatem, bardzo ładną oprawą, taką animowaną mocno. Tak, w ogóle... I mimo, że w ogóle cały czas, jak się ogląda trailer, to wydaje się czasami, że to animacje 2D, ale nie, to jest 3D wszystko.
Ja w ogóle Chyba. mam takie, że w opisie jest tam informacja, to jest, że shonen anime, jak shonen anime, a ja mam nieodparte wrażenie, że to wszystko wygląda jak taka francuska animacja. Bardzo nie mam taki styl animacji, było parę takich animacji, na No, przykład wiem, rozumiem. ja to widzę po prostu w tych postaciach. Mniej ten shonen, a bardziej tą francuską animację, którą wam kojarzę w paru animacjach. Że shonen to ogólnie jest Dla typ tych anime dla... dla młodzieńców, Tak, dokładnie. tak ładnie powiedzieć. A studio jest z Włoch. No blisko. Close enough. Włosi też tam są Close odpowiedzialni. enough. Close enough. Ale powiem szczerze, że ta gra mi się całkiem mnie zainteresowała, muszę przyznać. Choć oczywiście skoro na razie w Early Accessie, to poczekam aż wyjdzie z niego, nie? I jeśli okaże się dobra, no to nie omieszkam sprawdzić. Nie kiedyś w umieszkam. przyszłości, Na kto pewno wie. będzie dobre. Trzymamy kciuki na 100%. Znaczy, mam nadzieję. Wygląda spoko, dobry, fajny pomysł, nie? Zobaczymy jak z realizacją jeszcze. Zobaczymy jak z realizacją. Włosi w ogóle mają mało gier na koncie. Ja kojarzę Tom i Zero Sievert. No, ale nieważne. Dobra, lecimy A, dalej. to Zero Sievert to jest ich, tak? Nie, Zero Sievert to jest Włochów, ale nie ich. Aha, okej. To jest A włoski. ich gra poprzednia to Dice Legacy, która no ma 67%, więc No, nie najlepiej, Nie ale tak źle. jest RTS-em, może byś się kiedyś zainteresował. Może, nie tak źle. Tylko kojarzę nawet. Za jakoś się kojarzę, pamiętam. Dobra, lecimy dalej i dalej mam pierwszą w tym zestawieniu DLC. Pierwszy dodatek w tym zestawieniu, czyli dodatek do Victoria 3 Charters of Commerce. Tak, Victoria 3 ciągle jest wspierana, tak, ciągle walczy z systemem na przykład wojny, no ale w tym przypadku mamy akurat Charters of Commerce, czyli skupia się właśnie na firmach, na korporacjach, na dyplomacji trochę, tak. Chciałem tam mamy firmy, korporacje, czy do tej pory ustalaliśmy je, tak tworzyliśmy, teraz mają większe znaczenie, będą miały większe znaczenie, bo nagle to jest taki... Statuty będzie można im przyznawać. Tak, tam różne rzeczy, to będzie dużo większe, tak, będzie tam ich to znaczenie, nie tylko takie, że dają ci bonus, ale wiesz, one będą miały własną grę polityczną również, tego typu rzeczy. Będą traktaty handlowe, czy traktaty dyplomatyczne, które ulepszą dyplomację, która do tej pory jest taka koślała trochę. Tak, poza tym tam jeszcze mamy mieć dostęp do rynku światowego, który ma namieszać w koncepcji w ogóle handlu międzynarodowego, więc Tak, mają się pojawić towary luksusowe. tak, między innymi towary ma się pojawić, na przykład szampan, jako luksusowe wino. W sumie tym jest. Więc to całkiem ciekawe, takie DLC całkiem ciekawe i które wiele osób sporo sobie po nim obiecuje. Ja też jestem ciekaw, a osobiście tam jeszcze czekam z tam takim pełnym zainteresowaniem Victorią 3, aż właśnie będzie jakieś tam sensowne dodatki może czy coś. Na razie to nie mam ani jednego chyba DLC, muszę nadkupić, ale to może kiedy indziej, może później. Więc na pewno wszyscy, którzy grają, czekają i ja też czekam w sumie. Sphere of Influence jest dobrze oceniony. Tak, też słyszałem. Będę musiał kiedyś sprawdzić. Dobra, lecimy dalej. Mam też DLC, tak się szczęśliwie złożyło i mam DLC do Ara. Ara, historia Untold. Pod tytułem Untold Scenarius. Tak, Untold Scenarius. Czyli w tym przypadku gra, która może zaliczyła taki sobie średni start, ale z tego co widzę jest cały czas wspierana i ostatnio nawet wybiła się na większości pozytywne oceny. No więc kto wie, może nawet nieźle. Może ostatecznie będzie też dobrą Tak. grą, Chyba- ale No tych ostatnich ocen jest bardzo mało, Tak, jest 25, mało ocen, no. więc... W tym DLC w ogóle się wiąże jakiś patch większy, więc zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie, ale samo DLC to właśnie dostaje, tak jak tytuł wskazuje, scenariusze różnego rodzaju, czyli będziemy mogli odkrywać. Nie taką pełną grę, a na przykład jakiś taki scenariusz, który na przykład No zobaczymy, nam czy jakąś pik się podniesie, bo ma 70 teraz graczy w piku jest. Ups, to niedużo, ale to dlatego, że było w Game Passie. Znaczy, mam nadzieję, że było w Game Passie. I jak komuś brakowało Myślę, że możliwości ogrania sobie jakiegoś scenariuszu, tak nie wiem, w epoce brązu, tak, jakiejś tam mongolskiej inwazji, tak to będziemy okazję zagrać w tym tutaj właśnie DLC. Dobra, lecimy dalej. I damy kolejną grę, która wchodzi do Early Accessu. Tak, 18 czerwca i też jest na miniaturce, popasowała To kolorystycznie. jest bardzo ładne. Netherworld Covenant, czyli Covenant. gra RPG, roguelike. Tak, roguelike. No musiałem to przeboleć, że to roguelike, ale dałem mimo wszystko na miniaturkę, bo jest żółty kolor. I to jest hater w ogóle? To jest roguelike akcji. Może nawet trochę taki soslakowy ma taki styl.
bym powiedział, tak? Bo tutaj widzę, że tam sporo jest takiego... Znaczy jeszcze nie zagrałem, więc wtedy dopiero ocenię. Znaczy bardziej to jest, myślę, że może i Souls-like'owo wygląda, ale myślę, że bliżej temu do Diablo na przykład. No tak, jest taki... Tak mam wrażenie. Może, ale mam przeciwników, musimy unikać ich ataków, nie tylko klikamy, nie tylko spamujemy atakiem, ale też... To jest taka gra, czy są rogaliki akcji, to mają wiele różnych gatunków, w tym przypadku sterujemy naszą postacią w pełni, tak? I wszystkie uniki, ataki, wszystko robimy sami. Mimo, że przełujemy z góry. I wiadomo, będziemy ulepszać naszą postać w trakcie ranu różnego rodzaju buildy. A jak nam podwinie się noga, no zginiemy niestety i wszystko zaczniemy od nowa, ale z permanentnymi ulepszeniami, więc bardzo ciekawa, znaczy rogale zawsze są ciekawe, a potem wygląda super moim zdaniem, ona świetnie. Dlatego trafiła na miniaturkę zresztą pewnie, nie? Wygląda super. Nie no, trafiła dlatego, że ma żółty kolor, tak jak FCP. Okej, dobra, bo jest żółta, jest żółta, niech będzie. Nie no, pasowało kolorystycznie, okay. Staram się, żeby to jakoś stylowo wyglądało. Okay. Poza tym myślę, że jak pokażemy na miniaturce coś, czego nie pokazują inni, czyli największe hity, oni pokazują, nie tam inni youtuberzy powiedzmy, no to zachęci to, żeby sprawdzić, przynajmniej dowiedzieć się, co to za gra. No to już wiecie. No tak, to wygląda ciekawe, na pewno kiedyś sprawdzę, jak będę miał czas, oczywiście. Następna gra za to są Simsy bez elementu simsowego. Architect Life House Design Simulator. Dokładnie, które chodzi 19 czerwca. W ogóle Simsy miały być początkowo właśnie takim symulatorem architektury, budowania i ulepszania tego, upiększania wnętrz. Ale... Wiesz, że niektórzy tak grali, moja siostra na przykład, jedyną grę chyba jak w życiu grała to są Simsy i jedyne co robiła to budowała dom i na tym kończyła grę. No i można. W tym przypadku on nawet nie potrzebuje Simsu, bo ma Architect Life House Design Simulator, który właśnie daje nam możliwość budowy domu, projektowania, potem urządzania go, więc jak ktoś marzy o tym, żeby budować własny dom, a nie stać go, żeby budować go w realu, no to będzie musiał się zadowolić właśnie czymś takim. Może kiedyś dodają jeszcze VR, żeby nie wiem, posiedzieć sobie pochodzić, nie? Tam na krześle, nie? Przy obecnej scenie nieruchomości to jest jedyne wyjście, żeby, wiesz, we własnych 4 kątach zamieszkać albo zaprojektowany przez siebie domu. No gra ciekawa oczywiście dla fanów budowania, czy konstrukcji, czy projektowania i upiększania wnętrz, no ale wygląda spoko. No, tylko takie mniejsze. Tacy ludzie też są. A propos budowania. Kolejna gra też z budowaniu, tylko dużo większych, ale prostszych konstrukcji. Bo mowa o Chinese Frontiers, w której budujemy m.in. Wielki Mur Chiński. Tak, i mimo, że to jest Chinese Frontiers, to gra jest brytyjska, a współwydawcą są Polacy, tak? Tak, sam są. Sprawdzaliśmy to wcześniej. Bo podejrzewaliśmy, bo jak wiecie, to jest Frontier w nazwie, to wiecie. Tak czy inaczej, to właśnie jest gra osadzona w Chinach, w których budujemy między innymi właśnie Wielki Mur Chiński będziemy mogli wybudować, ale nie tylko. Będziemy zbierać surowce, rozbudować naszą taką siatkę tych, sadzić tym będziemy rzeczy, zbierać, więc cała masa różnych aktywności, przy okazji jest budowanie nie tylko muru, ale także wiecie, chat i tak dalej, więc pełną gębą to jest budowanie wszystkiego. Takie Frontier to chyba była cała chyba nie jest z tej serii, nie? Była taka chyba seria Frontiers. Ale już nie pamiętam. Miała czy nie? To mi się mieliśmy czymś innym. Jakąś inną serię mi się myli. Myślę, że tak. Ale podobna koncepcja, tak? To jest mamy zbieranie, budowanie, zarządzanie. Wszystko tu mamy. I no tylko, że w Chinach. No całkiem ciekawe. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak budowano Wielki Mur Chiński, albo zrobić to samemu, no to ma okazję tego 19 czerwca. Dalej mamy pierwszy remaster. Pierwszy chyba ostatni. Tak. Nie, drugi. Znaczy drugi. No tamten to tak średnio. To raczej tamten to jest dostosowanie, nie? Tak, to jest średnio. A tutaj to mamy... jest jednak pierwszy. Chociaż tam też dodali osiągnięcia, tam wiesz, żeby wszystko działało dobrze na nowym sprzęcie, więc no powiedzmy, że to jakiś tam leciutki remaster jest. Samo osiągnięcia teraz... to jest grywalna gra, tak? To jest grywalna, bo po tak. To oczywiście. No dobra. Chociaż nie jestem pewien co do tych osiągnięć, czekaj, jeszcze sprawdzę, tak z ciekawości, bo... Teraz wracamy do Gaxa, który był chyba 8 minut temu. Sorry, ale ja zawsze muszę się co osiągnięć. Dobra, jest. teraz przechodzimy do Raidou Remaster, The Mystery of the Soulless Army, ale zaraz powiem, jak się nazywała oryginalna gra, bo to tak się nie nazywała. To co jest ciekawe.
Oryginalnie gra nazywała się Devil Summoner Raido Kuzonoha WS The Soulless Army. A. Tak się nazywał oryginalnie. No, to jest lepiej jest, tak? Mimo wszystko. Tak, tak. Więc jest lepiej. Ale jest to też mimo wszystko pierwszy raz na PC ta gra, bo oryginalnie wyszła tylko na PlayStation 2 i jest to gra, która jest w jakimś tam stopniu połączona z większą franczyzą, czyli Megami Tensei. Więc dla fanów na pewno jest to gratka, że kolejna część, na przykład tych, którzy grają w te części, bo pamiętajmy, że Persona też w jakiś tam stopniu, z tego co wiem, wyszła najpierw jako podnoga właśnie Megami Tensei i nie wiem, czy nadal jeszcze nie, ale jakoś to tam wszystko się łączy, te wszystkie gry Atlusa wydawane przez Sega i tutaj akcja dzieje się w takim, nie we współczesności, tylko w takim, no jakbyś to nazwał, które to lata by były. No. No, Nie, to początek jak koniec tego, XIX wieku to jest. Ale początek XX. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Cóż, no, znowu mamy świat rzeczywisty i świat, no, ten taki drugi, demoniczny, czy jakiś tam, nie? Gdzie właśnie walczymy z demonami, więc każdy fan gier z tych serii, tych gier właśnie, o których wspomniałem, to poczuje się tutaj raczej jak w domu, będzie miał więcej tego, co lubi, chociaż na pewno będzie to troszkę inaczej niż zazwyczaj, między innymi dzięki klimatowi. Więc myślę, że warto się, fani JRPG-ów, myślę, że nie trzeba ich zachęcać, by sprawdzili. No i weź na PC, weź wychodzi na poważną tą. No, ile minęło? Mało. Co to jest? 20 lat niecałe, no co to jest? Można poczekać. Tylko 20 lat? To prawie jak jeden dzień. No, No dobra, lecimy dalej. I dalej mamy Star Overdrive. mhm. To jakaś jest sugestia, bo coś ten kojarzę z Overdrive. Ale nieważne. Było wiele takich gier. Było sobie wiele, tak ale nazwy, za każdym więc- razem to jest jakoś za każdym razem właśnie podobna koncepcja, że szybko się poruszamy. I w tym przypadku szybko poruszamy się na desce takiej, no ślizgamy na tej desce. To taka forma poruszania się, bo oprócz tego w otwartym świecie, tak? Mamy tą taką otwarty świat i możemy chodzić, to prawda, ale też ślizgać się po tej desce, więc to jakby część rozrywki jest, a oprócz tego to jest, no jak się to mówi na to? Gra akcji. Przygodówka. No, gra akcji. Przygodowa gra akcji Dokładnie. po tym świecie, gdzie jest eksploracja, są łamigłówki, Wszystko co jest najlepsze. jakaś tam forma walki chyba też. Jest, nie? oczywiście, że tak. No, To deską. tak. no, I zresztą. jeżdżenie na desce To najważniejsze chyba, Bo- tak mi się wydaje. po piaskach, tak? No między innymi, tak? Jak tam w tej piasek tam padnie pod deskę, to tak, więc to jest taka gra o eksploracji, walce, wszystko w tej grze może być i wygląda fajnie nawet, muszę przyznać. No, spoko. Wygląda fajnie i twórcy już sprawdzili się w tym gatunku, O. bo wcześniej wydali Downward Enhanced Edition, no czy to pewnie jest, no Enhanced Edition, ale nie wiem jak się była oceniana pierwsza, oryginał, ale Enhanced Edition została oceniona na 70%, więc Takie nieźle. wystarczająco dobrze. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. I dalej mamy Beatcraft Online, który wchodzi do Early Accessu. Tak, 20 czerwca. Tak, i co tu mamy? MMORPG? No Tak, jak ma Beatcraft Online, to musi być MMORPG, tak? Dla wielu graczy. Wiesz, to ten wskaźnik i click team mnie strasznie rozbija w tej grze, nie wiem czemu to jest. Wczesny dostęp No bo- MMORPG jest wskaźnik i click team, nie wiem. Okej, niech będzie, tak? myślę, że chodzi o to, że się poruszasz, A, o to chodzi, żartujesz. Okej, dobra. może o to chodzi, nie wiem tak szczerze, ale Dodali takiego taga, to jest, tak? Niech będzie. Po co w ogóle... po trailerze nie można widzieć, po drugim czekaj. Po co tego pytamy? Dodaj to jest, tak? Okej. To jest MMORPG, później kliknij wyraźnie, nie? Albo ktoś nie wie... No tak jak gry, wiesz, jak Nie wiem. dawne gry. No dobra, niech będzie. Tak czy inaczej, to właśnie mamy grę... Pod względem wizualnym wygląda naprawdę fajnie. No tak, muszę przyznać. wygląda fajnie, to taka gra, której tak to było, że zmieniamy porzucone tam ten dzicz i zamieniamy w tętnące miasto, tak, bo to jest takie ekonomiczne trochę, tak, zajmujemy się tam ekonomią, tam rozwojem tego całego miejsca, więc taka, nie taki MMORPG jak
jak byśmy myśleli, tak w pierwszej kolejności, taki trochę inny, tak? Taki ekonomiczny, bardziej w tym stylu, taki w crafting i tak dalej. Takie ciekawe nawet, nie? Jak to określone jest, zaraz po tym wskaźnik kliknij, jest, że piaskownica, budowanie bazy. Ktoś nie wie, jak działają tagi na Steamie, naprawdę. Budowanie bazy, niech będzie, tak? Więc mamy taką... A nie ma tutaj budowania żadnego? Czy jest teoretycznie, tak? Ale budowanie bazy to się kojarzy bezpośrednio z strategią, RTS-em, nie? No nie no, akurat budowanie bazy jest we wszystkich na przykład survivalach też. Tak? Uważnie? No, No w sumie jest. tak. No jest. A nie zbudowanie crafting chyba powinien być, moim zdaniem. Tak, Ale czy właśnie no, to jest taka... no może. To jest taka gra właśnie skupiona bardziej na tym, na craftingu, na wydobyciu, na współpracy z innymi, żeby budować, rozwijać tą przestrzeń. No ciekawe, co z tego będzie, z tego się urodzi. Tak, no właśnie, jeśli chodzi o ten klik, to mam tutaj dużo interfejsów, też może o to chodzi No, między może o innymi. Moim zdaniem to po prostu, wiesz, nieznajomość tych terminologii growej, no, ale niech będzie. Wygląda spoko, całkiem ciekawe, ale RPG-ów było całkiem sporo, wiele próbowało, niewielu się udało, więc zobaczymy. Dobra, jak ale to muszę jednak jedno dodać, że faktycznie ten klik to jest zazwyczaj określenie przygodówki. No tak, to jest wskaźnik kliki. Więc nie wiem, co tutaj robi ten tak, ale Stary, jest to Może- jest, tak? po co drążyć temat? Dokładnie, lecimy dalej. Ostatnia gra przed wybranymi przez nas, czyli Spirit X Strike. dokładnie, Spirit X Strike. I Czyli która... bijatyka, która nam przypomina te wszystkie takie Dragon Ball trochę, nie? No, Dragon trochę Ball, gdzie No. tak się prali też w ten sposób. Że prali się takim tym. No, latają, no wiesz, No wiem. wiadomo o co chodzi. Szybkie podskoki do przeciwnika, Tak. wybijanie ich w powietrze i potem jeszcze w powietrzu pranie ich. Tak, taki specyficzny rodzaj bijatyki, nie? Ale w tym wypadku trzeba dodać, że to jest early access, więc zobaczymy jak będzie, ale to mamy to taka właśnie bijatyka, więcej możemy się widowiskowa, jak to określono, bijatyka. No wiesz, bijatyk jest sporo, zobaczymy jak ta usiądzie. Tak, tutaj możemy craftować, jak to napisali twórcy, kombosy. Craftować kombosy. Okej, niech będzie. Niech będzie. Swoje unikalne jakieś kombosy. Ja nie wiem, czy wiesz. Ja nie wiem, czy Dotalia w ogóle istnieje takiej gry, że fajnie, że próbują i tak dalej, ale myślę, że wiesz, nie jest podpięta takiej wielkiej marki. Jak jest podpięta na przykład do Tak. Dragon Balla, to wszyscy gramy, no bo Dragon Ball ma w nazwie, nie? No to wszyscy wiemy, o co chodzi. A tutaj po prostu jest taka gra, no nie wiem, czy się uda. Zobaczymy, To- zobaczymy. No zależy, może Spirit X Strike jest jest jakąś wielką tam marką, marką? która nie jest po prostu u nas Okej. znana, nie? Okej, to Ale po masz drugie rację. jeszcze też, żeby nie było, nie było no, niedomówień, to nie jest bijatyka taka jak Mortal Kombat i tak dalej, bo tutaj sterujemy postacią w środowisku w pełnym 3D i Tak. tam walczymy z kilkoma przeciwnikami naraz, czyli bardziej to jest taki No tak jak wspomniałeś, beat up, można powiedzieć. tak jak trochę. wspomniałeś, porównanie do tego Dragon Balla, jakoś nazywa ten najnowszy, zapomniałem już. Jest jak najbardziej na Kakarot? miejscu. Kakarot się nazywa? No może, właśnie, może tego, ale na pewno nie tych bijatyk Dragon Ball. Nie, bo nie, też nie są, ten 2D. Nie Kakarot, 2D, chyba tak. Kakarot się Nie, nazywało, tylko że tak, nie bijatyki 2D, tak jak, znaczy 2D, no takie, w których jesteśmy w linii jednej z przeciwnikiem, tylko więcej tej przestrzeni mamy dużo. tak, to prawda, ale też trzeba powiedzieć, że tutaj nie ma tego RPG, a Kakarot jest RPG. No tak, wszystko to w tym też. stopniu. To też fakt. No dobra, Dobra, tak, to skończyliśmy na tym tę grę, tak, ważniejsze, inaczej tak? skończyliśmy i teraz gładko przechodzimy do tych wybranych przez nas. Dobra, i teraz gry wybrane przez nas ja zaczynam. Zaczynam od Atomic Exile, który wychodzi do Early Accessu 16 czerwca. Jest to Extraction Shooter. Tak należy powiedzieć. Extraction Shooter tyle tylko, że z widokiem z góry. Widokiem z góry, w której to wcielamy się właśnie taką osobę, która przemierza postapokaliptyczne rejony, walczy z przeciwnikami, różnego rodzaju mutantami albo innymi ludźmi, którzy tutaj są zbierają. I powoli zbieramy sprzęt, staramy się ulepszać naszą postać, ulepszać nasz sprzęt i tak dalej, naszą bazę. Bardzo podobna koncepcja do gry, która była na kanale Zero Sievert, która była na kanale i jest bardzo podobną grą, więc dostajemy powiedzmy takiego duchowego spadkobiercę albo grę, która bardzo mocno się inspiruje. Mi brakuje w ogóle extraction shooterów dla pojedynczego gracza, bo w takie chciałbym grać, więc Atomic Exile po prostu zapełnia tę dziurę, co prawda z widoku z góry, no ale zawsze. Dobra, dalej też moja gra, tym razem Godslayer Arena. Też w Early Accessie, bo wszystkie moje gry są w Early Accessie. Też 16 wychodzi i jest to rogalik
tyle że autobitewniak. Znaczy, mamy naszą postać i budujemy tę postać w jakiś sposób, tak? Zbieramy ten sprzęt, odpowiednio kombosy, różnego rodzaju wspierające się nawzajem umiejętności, a nasza postać walczy sama, ale tak już całkowicie sama. Tak, całkowicie sama. Nie, że poruszamy się tak jak w, nie wiem, w survival like'u. Nie, nasza postać się porusza sama i sama walczy. Sama korzysta z umiejętności, które zapewniliśmy. Więc naszą jakby zadaniem jest dbanie o to, żeby jak najlepsze synergie zrobić, znaczy po prostu, że jak najlepiej ją zbudować. A ona po prostu zrobi to, co musi sama. Więc całkiem ciekawa koncepcja no wiecie jak to z rogalikami. Rogaliki lubią takie rzeczy. A propos lubienia takich rzeczy, kolejna gra to też rogalik, też w Early Accessie i tym razem to jest kolejny przykład, że rogaliki lubią łączyć ze sobą nietypowe rzeczy. Mamy taktyczną grę turową Extraction Looter. Tak należy powiedzieć, bo mamy grę, w której tam wcielają się oczywiście postacie, w której toczymy walki w sposób turowy. Tak, poruszamy się po takiej, wiecie, takiej wielkiej mapie, jak to w rogalikach, do przodu. Coraz więksi, trudniejsi przeciwnicy. Po drodze zbieramy różnego rodzaju sprzęt, który ulepsza naszych bohaterów. I próbujemy się wydostać z tego miejsca. Więc takim ciekawe połączenie. To nowość mimo wszystko, bo rogaliki próbowały chyba wszystkiego, ale ciągle potrafią mi zaskoczyć. I w tym przypadku tak, taktyczne podejście, Looter Extraction, no zobaczymy, co z tego wyniknie. No mi się podoba, muszę przyznać. Dalej mam też Early Accessie, ale nie rogalik. Nie, też rogalik. Poprzedni był rogalikiem. Pomyliłem się. Ten też jest rogalikiem. Pierwsza gra nie była rogalikiem, ta jest rogalikiem. Apocalypse Express, który wychodzi w Early Accessie 17. I w tym przypadku wcielamy się w... jak się ładnie mówi na gościa, który prowadzi pociąg. No nieważne. Więc prowadzimy pociąg po postapokaliptycznej pustyni i bronimy się przed hordą przeciwników. W trakcie zbudujemy ten pociąg, dodajemy nowe bronie, nowe wagony, ulepszamy te, które już istnieją. Ale w trakcie rozgrywki musimy osobiście, samemu, zająć się obsługą absolutnie wszystkiego. Czyli wiadomo, pociąg leci, jedzie do przodu po torach. Ale my musimy przeskakiwać pomiędzy różnego rodzaju brońmi, żeby móc się skutecznie bronić. Naprawiamy pociąg, też staramy się naprawić go w trakcie i tak dalej, i tak dalej. Więc całka masa roboty. Gra, która ma być trudna i bardzo chaotyczna, ale przez to właśnie ciekawa. Muszę przyznać, że mnie zaciekawiła. Lubię pociągi, mam pociąg do pociągów. Stary dowcip, ale jary. Następna gra to Wartorn. Też w Early Accessie i też rogalik. W tym przypadku rogalik strategia, bo jest to rogalik, wiadomo, że ulepszają po drodze, idziemy ścieżką określoną do przodu, ale w gruncie rzeczy jest to strategia rzeczywistego, czyli zbieramy nowe jednostki, ulepszamy te, które istnieją, a potem wydajemy im rozkazy w czasie rzeczywistym. Tak? Czyli będziemy toczyć bitwy w czasie rzeczywistym, będziemy musieli w odpowiedni sposób kontrolować istniejące jednostki, używać specjalnych umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Grałem w demo i z tego, co widzę, dodałem do listy życzeń po zagraniu, więc gra całkiem ciekawa. Kolejny przykład na to, że rogaliki lubią eksperymentowanie. I o dziwo teraz twoja gra. Tak się złożyło akurat, że tak się, że miałeś na początek 5 gier, ale jeszcze jedna przed tobą. Tak, jeszcze jedna. Także nie ma odpoczynku. Nie ma. Dasz na for weekend. Dobra, zaczynam od gry Awita Journey of Hope, czyli Metroidvanii, która spodobała się fanom, myślę, Momodory. Jeśli ktoś grał Momodorę, to myślę, że może mieć to jakieś lekkie skojarzenia, chociaż wydaje mi się, że gra jest nieco bardziej skomplikowana. Znaczy nieco bardziej rozbudowana, chociaż nie jakoś strasznie też. Jeśli ktoś lubi taki lekko souls-like'owy klimat, fantazy i pokonywanie bossów, wiadomo, i oczywiście mechaniki Metroidvanii, no to będzie to coś dla niego. No ja tak szczerze widzę sporo takich gier, ale ostatnio ściągnąłem się dosyć gatunek niedawno i stwierdziłem, że chcę więcej, więc proszę bardzo, chcę więcej, więc coś nadchodzi nowego. Dobra, następna gra to Crown Gambit, która jest karcianką, co ciekawe nie rogalikiem. Uff, w końcu.
I jest to gra, która ma też bogatą warstwę fabularną, w której to wcielamy się w 3 paladynów, no w 2 paladynów, 1 paladynkę, którzy będą mieli znaczący udział w pokierowaniu krajem, który tak jakby który jest ogarnięty wojną o sukcesję. Więc mamy tutaj różne intrygi polityczne, znaczące wybory, ten właśnie aspekt karciankowy, gdzie toczymy bitwy w ten sposób. No i to od nas zależy mniej więcej, jak ta historia tego królestwa się potoczy. Wszystko jest w takiej fajnej, trzeba przyznać, grafice. Też mamy tu do czynienia z królestwem, które nie jest jakimś radosnym high fantasy, tylko raczej takim mrocznym i nie takim pozytywnym, tak jakby królestwem, bo jest określone jako złowieszcze, średniowieczne królestwo przez twórców. Jak w życiu. No, więc jeśli komuś podoba się widok tych właśnie, te wizualia, które są takie mocno uproszczone w połączeniu z takimi komiksowymi postaciami. Ładnie to wygląda. Trochę mi przypomina Hellboya, tak szczerze. Troszkę Hellboya, komiks, ten styl. Aha, tak. I oprócz tego mamy właśnie tę planszę, gdzie toczą się bitwy karciane i one są w takim 3D, takie efektowne są, no bo te zaklęcia różne spadają z góry i robią takie efekty fajne. Więc na pewno to też nie jest nudne, tak jakby przekładanie kart. Okej. No to myślę, że może być zainteresowany. Kolejna gra to Chronicles of the Wolf, czyli no kolejna Metroidvania. Chociaż tak jest daleko gdzieś tam na Steamie, to mimo wszystko jest to gra, która dużo czerpie z Castlevanii. Zresztą twórcami gry, co ciekawe, są ludzie, którzy stworzyli 2 części Castlevanii, ale były to fanowskie gry, które też spotkały się z uznaniem mimo wszystko społeczności fanów. I cóż, no tutaj robią swoją pierwszą komercyjną grę, więc życzę im sukcesu. Na pewno podoba mi się, no to jak im się udało to odwzorować te klasyki z PlayStation 1, no co ciekawe też udało im się zachęcić tutaj do takich, można powiedzieć, kolaboracji z ludźmi, którzy tam w jakiś stopniu uczestniczyli w serii Castlevania albo z gier, które powiązane były z Castlevanią, czyli taki, na przykład jest tutaj postać Bloodless, która znana jest z gry Bloodstained, która to była tworzona przez człowieka, który stworzył jeden z najlepszych Castlevanii właśnie na PlayStation 1. Oprócz tego mamy też tutaj gościa, który podkładał właśnie w tej części Symphony of the Night głos głównego bohatera, który tutaj jest narratorem, więc jest to taki smaczek na pewno dla fanów tych klimatów, dla fanów Castlevanii. No, więc myślę, wydaje, że to ostateczna tak jakby no, rekomendacja. No i jeszcze mamy oczywiście również kompozytora, który jest znany z tej serii. Ta gra ma wszystko. Tak, wszystko dla fanów na pewno ma. Wygląda fantastycznie też, więc sam jestem mocno zainteresowany. Dobra. Dobra, i teraz ostatnia moja gra. Everscon Heroes Ascension. Jest to wczesny dostępuje rogalik akcji. Tyle tylko, że kooperacyjny, tak? Bo gra jest nastawiona na kooperację. Będziemy walczyć z przeciwnikami w drużynie. Jest to gra akcji, rogali, tak jak wspomniałem. Właśnie ta rola drużynowa jest dość ważna, bo postacie są podzielone na różnego rodzaju klasy, tam na tanków, wsparcie i DPS-y chyba jest też pamiętam. Trochę trzeba przyznać, że gra czerpie takim z koncepcji moby, tak? Bardzo podobne jest wizualnie, ale no to jest inna gra, mimo wszystko po samym się wsadem. I więc mamy taką grę. W trakcie gry oczywiście będziemy odblokować nowe postacie. Za każdym razem, jak to rogaliku, misje będą w jakiś sposób losowane będzie tak się to mówi, generacja proceduralna do pewnego stopnia, więc ma być ogromna regrywalność. Nowe postacie zresztą w trakcie rozgrywki będziemy mogli zmieniać ich wybór, czy zmieniać umiejętności, więc to ma być gra, która ma oferować bardzo wiele
bardzo wiele regrywalności. No ale potrzebni są przyjaciele, niestety. Więc nie wiadomo, czy trafi do rogalikowni przez ten jeden mały problem. Ale ogólnie prezentuje się bardzo dobrze i bardzo ciekawa koncepcja. Taka trochę, no taka trochę powiedzmy nie multiplayerowa, mimo że kooperacyjna. MOBA, tyle tylko, że no nie ma tych, że przeciwnej, no wszystko wygląda inaczej, bo poruszamy się do przodu, a nie tam, znaczy w liniach, ale bardzo podobna koncepcja, mi się podoba osobiście. Czekam, może do tego czasu znajdę przyjaciół, nie wiadomo. A teraz już bardzo scena jest twoja. Mhm. Dobrze, następna gra to Robots at Midnight, które jest takim, można powiedzieć, Souls-like'iem, ale w takim trochę pixarowym stylu graficznym, tak myślę, no może przesadzam, ale no takim bajkowym bardziej, nie? Chociaż nie brakuje tym mroczniejszych klimatów. Ogólnie jesteśmy tutaj na jakimś planecie, czy tam w jakiejś lokacji, której są same roboty, praktycznie my z nimi walczymy i staramy się dowiedzieć, co się stało. Co się stało w przeszłości, co się stało z ludzkością. No i będziemy też starali się odpowiedzieć na pytanie, co znaczy być człowiekiem. Także mamy tutaj taki wątek filozoficzny. Uważnie? O, Tak, okej. no Dobra. zresztą w opisie to widać, w tym mini opisie nawet. Także jeśli ktoś lubi Souls-like'i, to może być zaciekawiony, chociaż ja bym poczekał jeszcze na premiery i zobaczył, jakie będą oceny, bo tutaj może być różnie, tak szczerze, takie mam przeczucie. Tak, Ale zgadzam. myślę, że będzie dobrze i mam nadzieję, bo lubię Souls-like'i. Mhm. Kolejna gra to Vessels of Decay, czyli taka retro gierka, można powiedzieć, z perspektywy top-down, w której to przemierzamy postapokaliptyczną Skandynawię. O, Więc mamy dwóch bohaterów. Mamy Freję i Mada. Freya. No, bardziej oryginalnie się chyba nie dało. W każdym razie no, mamy tutaj też walkę. Mamy walkę taką no, jest to bardziej action RPG, chociaż nie brakuje tutaj oczywiście takiego poczucia, że może troszkę tutaj jest Souls-like'a, zwłaszcza przy bossach, że faktycznie są trudni. Już były zresztą Souls-like'i w 2D, takie jak Oczywiście. Titan Souls. I nie tylko, tam jeszcze jakiś jeden był, ale zapomniałem no, tytułu. na kanale były takie u mnie. No, więc sam klimat w sumie jest Skandynawia i post-apo jest ciekawy, więc czemu by tutaj tego nie sprawdzić i zobaczyć, albo przynajmniej poczekać na recenzję i przekonać się, czy to dobra gra. Dlaczego? Która jest stworzona przez dwoje deweloperów. A Steam mówi, że są podobne do uruchomionych gier Man Eater. Nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne, że podobne jest do Man Eatera, o tej grze o rekinie. Nieważne, po prostu Steam oszalał. Dobra, ostatnia gra. No, tak? z tym dziwne te rekomendacje No, czasami. jak Tak, zwykle. ostatnia gra to The Diary, czyli jakby to powiedzieć, taka gra z bogatą fabułą, z łamigłówkami, która polega na tym, że mamy dostępne różne dzienniki, staramy się na ich podstawie jakby wyjaśnić różne zagadki, których dotyczy między innymi zaginięć. No, przeglądałem te poradniki, mamy tutaj różne takie łączenie faktów, jakieś minigierki, obserwowanie zdjęć, te zdjęcia też pozwalają nam tak jakby wejść do lokacji i je przeglądać. Także jest taka ciekawa gra dla fanów przede wszystkim dedukcji, rozwiązywania zagadek logicznych i nie tylko, oraz dla fanów takiej detektywistycznej roboty, można powiedzieć. Ciekawe. Dla domorosłych detektywów. Mhm. Więc jak ktoś lubi takie klimaty, takiego właśnie łączenia faktów i tak dalej, więc to myślę, że fajnie to wygląda i dla mnie na pewno wygląda fajnie. Dlatego ją wybrałem zresztą. Dobra, i na tym kończymy, tak? Tak, na tym kończymy. Trochę tego było wszystkiego, dużo. Masakrycznie dużo, naprawdę sporo. A pewnie jeszcze bardzo wiele gier nie wymieniliśmy, bo po prostu nie było miejsca dla nich, tak? Mhm. Musieliśmy Tak. wybrać 6, więc jakoś tak wyszło. Wybraliśmy to najważniejsze i mam nadzieję, że wszystkie będą bardzo, bardzo dobre, ale wypada wybrać jedną, na którą czekamy najbardziej.
ja powiem tak, postaram się nie... Pomyślałem o tym, co wybrać i postanowiłem, że nie wybiorę regalików, bo mimo wszystko jest cała masa tutaj Wow, w tym zestawieniu. to wyczyn. No, to trzeba przyznać. I wybiorę sobie Broken Arrow. Może nie zagram na premierę od razu, ale na pewno jest na liście do grania. To jest taki 100% Znaczy do grania. no, chyba że okaże się, że będą w większości negatywne No to recenzje. wtedy poczekam, aż będzie bardzo tani i też ogram. No tak? dobra, to trzymam cię za słowo. Okej. To spoko. Okej, no to ja wybieram w takim razie... No cóż, z tych większych premierek nie widzę tutaj niczego, co by mnie mogło tak mocno zainteresować. Wybierz FBC, Więc- bo jesteś fanboyem Remedy. Nie, Nie. bo nie lubię gier online. Chociaż może jakbym miał z kimś zagrać, to kto wie, ale wybieram Awita Journey of Hope, czyli tę grę, która mocno inspiruje się Castlevanią. Hmm. No, podoba mi się po prostu ten klimat, te wizualia, te gościnne występy, to, że studio, które robiło fanowskie gry, wychodzi z projektem Nie, czekaj, to komercyjnym. Chronicle of Wolf chyba było tym. A, sorry, to było faktycznie. A widzę, już się mylę. Przez na ten gier. To Sorry, drugie. przepraszam, chodziło o Chronicles of the Wolf. Tak. O tą grę mi chodziło. Tak. Podkreślam jeszcze raz, Chronicles of the Wolf. Gra, która, no, tak jak mówiłem wcześniej, nawiązuje właśnie. No, życzę wszystkiego dobrego ludziom, którzy zaczynają od fanowskich gier. Tak, dokładnie. Bo wszystkim życzymy, żeby wychodziło jak najwięcej dobrych gier. Z wszystkim i sobie również. Dobra, tak czy inaczej, z naszej strony, no to już wszystko. Chciałem podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka. I muzyka.